Cześć, witam Was serdecznie na kanale Petrol Beast. Tym razem w formie takiego, powiedzmy, że mini daily vloga w miarę na bieżąco. Parę dni temu były moje urodziny, także postanowiłem sobie sprawdzić taki mały prezent. Jak zapewne część z Was już wie, użytkuję podobny samochód na co dzień, czyli RS6 C7 tej poprzedniej generacji. Jestem z samochodu niesamowicie zadowolony, także kolejny tego typu samochód dołącza do mojego garażu, ale to już wiecie po tytule filmiku. Tymczasem zapraszam Was na krótki daily vlog z odbioru tego auta. Jak widzicie, pogoda jest w miarę ok, jest mroźno, ale jest sucho. Auto odbieramy na letnich gumach, także mam nadzieję, że wszystko przebiegnie sprawnie. Zatem nie przedłużając, bo oczywiście czas to pieniądz, lecimy. A któż to się chowa w tej ciemności? O tak. Darth Vader. Jedziemy po braciszkach. No, po braciszka jedziemy. Dobra, nie chcę przedłużać. S1 jeszcze stoi, ale już niedługo. Także lecimy. O tak. Ukajasz moje zmysły, V8. Słuchajcie, Wy już po tytule filmiku wiecie, po co jedziemy, ale wypadałoby Wam tylko opowiedzieć, jaka jest motywacja do zakupu tego samochodu, jak w ogóle do tego doszło i tak naprawdę po co mi dwa tego typu auta. A więc zaczynając od początku. Oczywiście jak to każdy petrolhead przeglądam sobie bądź co bądź ogłoszenia, co jakiś czas coś ciekawego wpadnie, ale często te samochody są, powiedzmy, że gdzieś daleko ode mnie, tak? Nie są w okolicy tutaj Wielkopolski, tylko gdzieś nie wiem, wschodnia ściana Polski, ewentualnie samochody są gdzieś za granicą w dosyć fajnych cenach, egzemplarze, które by mi się podobały. A tutaj natrafiłem na samochód, który tak naprawdę spodobał mi się od samego początku. Historię jego znam, kojarzę. On to jest samochodem lokalnym, kupionym przez tutejszego przedsiębiorcę z Wielkopolski. Słuchajcie, no nie da się ukryć, że dla mnie największą motywacją do zakupu kolejnego RS6 była po prostu cena. Cena tego samochodu już wyjściowo oscylowała w granicy naprawdę najtańszego, najbardziej zajechanego egzemplarza w całej Europie, a uwierzcie mi, naprawdę przejrzałem tych ogłoszeń setki, jeśli nie tysiące, praktycznie z każdego kraju, w którym tego typu samochody w ogóle można napotkać. I mówię tutaj o ścianie wschodniej, Ukraina, Białoruś i tak dalej, bo tutaj powiedzmy, że zakup jest obarczony w tej chwili, jak i również ogólnie większym ryzykiem, z uwagi na to, że zawsze możemy paść ofiarą jakiegoś oszustwa, zawsze może coś pójść nie tak, powiedzmy, że na granicy, przy odprawie samego samochodu trzeba też doliczyć koszty wyjazdu takiego auta, które, tak jak mówię, no, w tego typu krajach mogą być bądź co bądź mniej przewidywalne, aniżeli działoby się to tutaj u nas w kraju. Także cena czyni cuda, CCC. Tutaj jakby nie ma żadnej filozofii. Samochód był po prostu już wyjściowo w najlepszej cenie. Moja negocjacja doprowadziła do tego, że naprawdę jestem całkowicie zadowolony z tego, za ile ten pojazd nabywam i naprawdę, uwierzcie mi, nie będę miał żadnych skrupułów, żeby korzystać z tego samochodu na co dzień w pełnym zakresie, bo naprawdę uważam, że RS6 jest zajebistym po prostu samochodem do jazdy na co dzień dla kogoś, kto chce sobie każdy dzień uprzyjemnić spoglądaniem na ten samochód, wsiadaniem do niego i takiem tej V8 przy odpaleniu, jak i również przy jeździe. Kolejną motywacją do zakupu tego samochodu była konfiguracja. No bo oczywiście, co mi z samej ceny, jeśli auto by mi się nie podobało. Słuchajcie, w wyposażeniu tego samochodu praktycznie, że można znaleźć dosłownie na palcach jednej ręki elementy, których nie ma dokupionych. Ale to jest kwestia, powiedzmy, że gustu, bo czasami ktoś woli czegoś nie mieć, tak? Jeśli chodzi o resztę wyposażenia tego samochodu, to tutaj myślę, że po kolei oprowadzę Was, jak już zrobię taki mały tour z oględzin tego auta, bo bez sensu jest opowiadać o czymś, czego w tej chwili nie widzicie na ekranie. No i tak naprawdę trzecia z tych największych motywacji do zakupu tego samochodu to jest odległość. Tak jak Wam powiedziałem, nie ma tutaj jakby za dużej filozofii, nie mam w tej chwili za dużo czasu na jeżdżenie, oglądanie tych samochodów i sprawdzanie ich, dlatego jeśli pojawia się sensowny samochód w okolicy, to uważam, że zawsze warto pojechać go obejrzeć. A słuchajcie, powód ku mojej coraz mniejszej ilości czasu jest akurat z tyłu, także tutaj teraz będzie szybki look.
czekajcie, jak tylko się pojawi na kanale z dawką motoryzacyjnych wspomnień i emocji po tatusiu. No to co, słuchajcie, jesteśmy już tutaj na miejscu. Auto jest do odbioru w salonie na poznańskim Franowie. Także już za chwilkę pokażę Wam ten samochód z zewnątrz. A być może wcześniej już odbiorę dokumenty, żeby nie tracić czasu. Słuchajcie, no jesteśmy już w poznańskim salonie na Franowie. Zobaczcie, co tutaj nas wita. RS4 poliftowe, nowe RS3 w zajebistym kolorku. Nie wiem, czy to nie jest Viper Green. Audi e-tron GT. Podwójnie, potrójnie, poczwórnie, popiątnie, poszóstnie, tak się mówi w ogóle? Nie wiem, zobaczcie, kurczę, ile to jest tych elektryków. To ewidentnie pokazuje, w którą stronę idziemy z tego typu samochodami w wydaniu niemieckiej marki. Kilka jeszcze innych samochodów, ale myślę, że już mniej ciekawych. Tam obok mojej RS6 stoi RS7, taka czerwoniutka, naprawdę fajna specka. Kurczę, ale ten kolor naprawdę przyjąłbym. Zobaczcie, jak fajnie są oszoromione te samochody. Coś zajebistego. No i co, oczywiście letnie gumy. Może samochody są przygotowane do wydawki? Tego nie wiem. Dobra, wchodzimy do salonu. Piękna TS-ka. Ale ja od razu się kieruję w stronę tego, co potworki lubię najbardziej. Cóż za kolor. RS7 Sportback. Specka na 820 000. I oczywiście auto sprzedane. Ktoś sobie zrobił naprawdę super prezent na święta. Patrzcie na to. Pierdziele, jakie wielkie tarcze. Zobaczcie. Spoglądam, to nawet nie jest ceramika, moi drodzy. To jest normalnie zacisk, jest przeogromny. Tarcza jest 40 cm minimum. Dobra. Idziemy po odbiór kluczyków. Słuchajcie, dokumenty mamy już podpisane, ale spójrzcie sobie, jaka to jest piękna kolekcja wszystkich S-ek i RS-ek. RS2, RS4, B7, tą, którą kiedyś miałem, B8. Patrzcie, RS6 w różnych konfiguracjach, Performance, ABT, R8, RS3. Patrzcie, kurczę, nawet jest z tyłu taki czerwony model. Ten, którym właśnie odbieram. Pewnie nie widzicie tego. Zobaczcie, A8 nawet. Kolekcja pasjonata. Prywatna. Nie tutejszego serwisu. Dobra, idziemy odebrać auto. Słuchajcie, przechodzimy z bramy garażowej i oto jest słuchajcie, dobra, pierwsze odpalenie samochodu. W zasadzie już nie pierwszy, bo auto ma, jak widzicie, spory przebieg, ale posłuchajmy. Tutaj od razu sobie obniżymy tryb indywidual. Cichutki, cichutki. Jeszcze jesteś cichutki, ale już niedługo. Już niedługo. Ładnie nam się zawieszenie obniżyło. Jeszcze raz. Dzięki bardzo. Gratuluję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Panie Jakubie, dzięki bardzo za transakcję. A my już za chwilkę podjeżdżamy do Srebrnej i zrobimy pamiątkowe wspólne zdjęcie. Spełniło się moje małe marzenie. Mam RS6 C7 każdej generacji. Przedlift i polift Performance. Spójrzcie, jak te samochody są zupełnie inaczej skonfigurowane. Totalnie dwie różne specki. Wszystko jest na odwrót. Zobaczcie, wszystko co tutaj jest srebrne, w moim starym samochodzie jest czarny. Zobaczcie, lakier w tym aucie jest srebrny, w tym jest czarny. Lusterka. Tutaj mamy srebrne, tutaj srebrne, tutaj czarne. Tutaj są czarne obwódki szyb, tutaj są srebrne obwódki szyb. Zobaczcie, srebrne relingi w nowym, starym nabytku, czarne relingi w tym dotychczasowym samochodzie. Oba samochody bez przyciemnianych szyb, co mi się bardzo, bardzo podoba. Oba mają roletki. Tutaj jeszcze mamy starą wieśniacką trochę nalepkę, musimy ją zmienić. Tutaj jeszcze tych nalepek oczywiście nie ma, ale zobaczcie, jak sobie ładnie pyrkają. Sorry Greta, to jest mój pomysł na auto rodzinne.
No cóż, moi drodzy, szybkie jeszcze tylko zdjęcie przed salonem sobie zrobimy i pora ruszać do domu. I widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Petrolbis, gdzie zrobię dla Was porównanie tych dwóch samochodów, no i przede wszystkim omówienie konfiguracji jednego, jak i drugiego. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!